Okej, w Iraku stop też działa. Welcome, welcome. Jest ze mną In Baghdad, in Zain. Iraq, your second home. I po roku nieobecności znowu w Stambule. Znowu w mieście, w którym zarówno można być w Azji, ale również i w Europie, bo Bosfor tylko oddziela te części. W miejscu, gdzie mieszają się różne wpływy, widać miks kultur. Lubię to miasto, więc cieszę się i jak widać pogoda jak na razie dopisuje. Ciekawa akcja mi się wydarzyła. Chciałem kupić bilety, ale jakiś gościu mi wręczył taką oto kartę, czyli Istanbul kartę, która pozwala podróżować taniej po mieście. Nawet jeszcze tam jakieś tele były. No i teraz muszę ponad 2 km drałować do swojego hostelu. Udało mi się trafić za 7 euro. Hostel jakieś 600 metrów od Hagi Sofii, więc w dosyć dobrej lokalizacji. Stambuł, można go zarówno kochać, jak i nienawidzić równocześnie, tak jest w moim przypadku. Z jednej strony wszeobecne tłumy, no cały czas się przywijam, dlatego idę ulicą, bo na chodniku jest pełno ludzi. Sami spójrzcie, jakie to są tłumy za mną. Trzeba się ciągle przebijać pomiędzy ludźmi. Z drugiej strony ta mieszanka kulturowa sprawia, że mimo wszystko jest tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawie. I jeśli chodzi o samą infrastrukturę, mamy Hagię Sofię, do której ogromne kolejki w tym momencie są ustawione. Okej, mniej więcej chyba w tym miejscu zaczyna się kolejka, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy jest ona długa. Okej, nie, odpuszczamy. Za długa kolejka. Okej, jestem tutaj ze znanym stambulskim przewodnikiem i sportsmenem. Здравствуйте. Tak, Здорово всем. jeśli ktoś nie kojarzy, to jest gość, który pojawił się na odcinku ze Stambułu z tamtego roku. Pokazał mi miasto i teraz po raz kolejny on хочет мне показать место, где был Марко Поло, да? Да. И Марко Поло был там, и Васко да Гама, и все там были. Только Михал еще не был. Но скоро Михал тоже будет там. Оставит польский след в Стамбуле. Budu pierwszy i z Polski. Да, будешь петь. Там туристов Да. вообще нет, как всегда. Никто не знает об этом месте. Только я. Słyszycie? Słyszycie? Najlepszy Только przewodnik. я. Это секретное. Super git. O, Это секретное место. aha. И это будет очень супер. Да. Это будет большой сюрприз для Михала и для всех зрителей канала. Проводник по тайным местам, гид по тайным местам Стамбула. Да. Nie zabywajcie. Не забывайте, да. Чтобы subskrypcję. Да, конечно. Подписывайтесь. Почему еще не подписаны на Михала? Подписывайтесь, очень интересный контент. В прошлый раз я показал мусорную машину. Это было шок. А сейчас мы вам покажем строительный кран. О, Это строительный кран? Нет, это другой кран я покажу. А, Да, окей. Большой. Я так не хорошо Была помню. большая машина, сейчас будет еще больше. Dobra, Это to my будет сенсация. lecimy. Tak, to będzie sensacja, my lecimy dalej. Pokażemy wam, co tutaj można zobaczyć. Lecimy. Да. Нет туристов. Там точно нет. Ewidentnie brakuje tu turystów. Только я. Że
Taksim jest drogi, to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Tam jest większość turystów i stąd też ceny wysokie. Wystarczy troszeczkę odbić, nawet pół kilometra od tego miejsca i ceny są naprawdę przystępne. Obiad zjadłem za 27 tele, co daje nam jakieś 7 zł z groszami. Teraz kupiłem sobie taki kubeczek soku z granata plus pomarańcza, 10 tele, czyli jakieś 3 zł. Świeżo wyciskany sok Pyszota. Trzeba się ogarniać przed wyjazdem. Kasę jakoś ogarnąć, żeby nie było jak w tamtym roku, że nie mam pieniędzy i muszę bidować. Chociaż i tak pewnie będę bidował. Na razie noclegu nie mam, a tam dosyć drogo jest. Opcją budżetową na to, by popływać trochę po Bosforze, są promy takie jak ten. Kosztują bardzo niewiele, bo jakieś 3 zł, a można przepłynąć ze strony azjatyckiej na europejską i w drugą stronę również. Także no, widoki są takie. Takim oto sposobem dotarłem do Azji, gdzie to będzie mój ostatni etap w Turcji i za chwilę wylot. Parę godzin jeszcze tutaj pobędę i kierunek Bagdad. No i udało się. Co prawda troszkę się namęczyłem, bo męczyłem. Ta kobieta niestety długo mnie obsługiwała, ponad pół godziny. A jakieś problemy były z moim paszportem, co mnie troszkę zaskoczyło no ale to jestem w samolocie i za chwilę będziemy lecieć. Siemanko, siemanko, pozdrawiam z Bagdadu. Właśnie wyszedłem z hali, z terminalu, gdzie spędziłem noc. Kurczę, no początek był nie za ciekawy, bo podchodzę do gościa, tam gdzie wizę powinienem dostać. I on się pyta o rezerwację hotelu. Ja mówię, że no nie mam. A on to 50 euro musisz zapłacić, czy tam 50 dolarów, już nie pamiętam. Ja mówię, nie, to spokojnie, momencik. Podobną sytuację miał pewien Niemiec. Złapałem jakieś Wi-Fi i ogarnąłem sobie na szybko rezerwację, którą mogłem wykancelować, no zrezygnować z niej w ciągu paru godzin. I udało się oszczędzić te pieniądze. No i co? I mam wizę, jestem w Iraku. Idę próbować coś złapać do miasta. Okej, w Iraku stop też działa. Welcome. Jest ze mną In Baghdad, in Iraq, your second home. Oh, thank you. Shukran. Ahlan wa sahlan. Welcome. Tak, tutaj kolega mnie zabrał spod lotniska, bo mnie nie chcieli wypuścić. I jedziemy do Bagdadu. Zeyd jest żurnalistą. Yeah. Journalist. Welcome in Baghdad, in Iraq. So Iraq is beautiful? Yeah. You see the good people in Iraq and what do you say? Smooth or smiley guys you see in Iraq. Checkpoint. Okay. هو خطير من بولندا جاي رايح الشمال نورث عراق عند هو حاليا بغداد. اي سولفنا ماكو صار لي ساعه اسولف له بالانجليزي فحطيت. It's really big. How to say this place? نصب الشهيد. Naspi Shehid, na pamiątkę właśnie tutaj wojny z Iranem, o ile dobrze zrozumiałem, i na pamiątkę osób, którzy tutaj zmarli właśnie w trakcie tej wojny.
Tutaj kolega mnie zabrał do muzeum, które się mieści właśnie pod tą statuą, pod tym monumentem. In the war, Mhm. aims for Turks military Iraqi when we fight or war to Iran. Iraqi soldiers or Arab soldiers from Yemen, Nigeria, Lebanon, North and South Africa. بعد خلينا نشوف I منهم. hear them. Yeah, Okay. this is many guys killed here. Palestine, Egypt, Jordan, now Syria, North Africa. Soldiers come to from these countries, fight with Iraq, fight Iran countries when he born the war. Te osoby, malutkie dzieci, zostały wymordowane przez ISIS. Dziewczyny wykorzystywane bardzo często. Sakra, patrzcie jaki dzieciak z bronią. To jest miejsce, gdzie właściwie urządzenie, z którego korzystano w więzieniach i torturowano, podgrzewano osoby. Właściwie ich głowy. Use this for killed prison, imprisoned people, Iraqi people. يلا يلا انت قول لك صورهم دول ثلاثه ونشرهم قول له هذا Nocny Bagdad. Jedziemy tutaj z chłopakami. Tutaj mamy kierowcę. O, zaświeci nam światło, będzie lepiej widać. Tutaj jest brat mojego ziomeczka. Poszedłem tylko po Wi-Fi, a przesiedzieliśmy parę godzin. Jedziemy teraz do hotelu. We are going to the hotel, right? You can say your names. حسن Hassan, علي Ali, Becker. Tak. I tutaj... هلا بولندا Tak, hello Polska. Jedziemy właśnie nocą przez Bagdad. Tutaj kierowca, widzę, chce też być gwiazdą YouTube'a. Uważamy, żeby nie wjechać w kogoś. No i co? I świetnie się bawimy. Iraq is good place for tourists, right? Iraq is good place for tourists. Yes. Super. يلا باي باي